Sezon festiwalowy rozpoczął się w najlepsze i jest to w końcu moment, kiedy z czeluści naszych kosmetyczek i szuflad wyciągamy brokaty i kolorowe maskary. Pokażę Wam dzisiaj kilka pomysłów na makijaże, które możecie właśnie wykonać sobie na takim festiwalu. Natomiast w tym roku robimy coś bardzo złe warunki friendly, bo ja wiem, że te wszystkie piękne, skomplikowane odcięcia, cut crease'y i inne tęcze wyglądają absolutnie przepięknie, ale nikt siedząc w namiocie czy w jakiejś publicznej toalecie nie będzie miał możliwości zrobienia sobie tak dokładnego i skomplikowanego makijażu. Więc dzisiaj robimy takie makijaże, aby zmieścić się do małej kosmetyczki, aby były szybkie i proste do wykonania i nie wymagały zbyt wielu narzędzi. Jeśli szukacie fajnych pomysłów, które nie zajmą Wam więcej niż 10 minut, zapraszam serdecznie do oglądania. Po pierwsze, przed nałożeniem makijażu pamiętaj o swoim ulubionym SPF-ie, żeby nie spiec się, gdy będziesz cały dzień chodzić na świeżym powietrzu. Zacznijmy od wyrównania cery. Tutaj możesz wybrać swój ulubiony podkład, krem BB albo korektor, to co używasz na co dzień. Staramy się, aby ten makijaż był dosyć effortless, więc ja używam kremu BB, który ma też dodatkowy filtr SPF. Nie mamy warunków, więc nakładamy wszystko palcami. Nawet zastanawiałam się, czy nie nagrać dzisiejszego odcinka gdzieś w plenerze, ale bałam się, że po prostu będzie tam fatalne światło, fatalnie ustawiona kamera i nie będziecie nic widzieć, ale wierzcie mi, że staram się to wszystko zrobić bardzo prosto i będę używać jak najmniej narzędzi. Warto mieć tutaj tylko jakąś mokrą chusteczkę albo kawałek ściereczki, szmatki, papieru toaletowego, aby wytrzeć sobie ręce między poszczególnymi etapami. Dokładam sobie jeszcze trochę korektora i rozklepuję palcem. Jeżeli Wasza cera nie wymaga takiego dokładnego wyrównania w kolorycie, możecie postawić tylko na korektor i nałożyć go w strategiczne miejsca, rozklepać, a resztę twarzy zostawić naked. Sięgamy po ulubiony bronzer albo róż i fantastycznie sprawdzi się tutaj również szminka. Akurat mam przełożoną do takiego opakowania, bo ją denkuję. Rozgrywam ją sobie dokładnie na dłoni i wklepuję w policzki. Dzięki użyciu szminki zamiast różu tak naprawdę możesz wziąć jeden kosmetyk mniej na festiwal. Masz lżejszą kosmetyczkę i mniej obaw o to, że coś zgubisz. Nie uważam, żeby pudrowanie się było tutaj obowiązkiem. Owszem, puder trochę Was zmatowi i utrwali makijaż, ale tak naprawdę i tak będziesz na świeżym powietrzu, może będzie deszcz, może będzie ostre słońce, może będziesz tańczyć do upadłego i tak się zgrzejesz, i tak się spocisz, więc jest to taka sprawa drugorzędna. Jeśli potrzebujesz, użyj, jeśli nie, nic się nie stanie. Tutaj fajnie sprawdzą się pudry w kompakcie, bo masz tak naprawdę puszek i puder w jednym miejscu. Jeżeli nie, to będziesz musiała wziąć dodatkowy puszek albo po prostu wacik kosmetyczny. Jeśli chodzi o brwi, dla mnie najprostszym i najszybszym sposobem na ich makijaż są żele koloryzujące lub maskary do brwi, więc ja takowej sobie używam i tylko delikatnie przeczesuję brwi. Jeśli masz potrzebę je wypełnić, możesz użyć pisaka albo kredki. Akurat takie maleństwo myślę, że spokojnie zmieści się do kosmetyczki, nawet tej najmniejszej. U mnie bez bazy nic się na powiekach nie trzyma, a jeżeli Ty nie masz problemu z trwałością makijażu, możesz spokojnie zamiast bazy użyć na powieki korektora. Jeżeli chodzi o make-up oczu, to będziemy potrzebować jedynie dwóch kosmetyków. Będzie to metaliczny srebrny cień i kolorowa maskara. I taki cień aplikuję sobie na palec i na całą powiekę. Na festiwale świetnie sprawdzają się cienie pojedyncze albo takie właśnie magnetyczne kasetki, do której możecie wsadzić swój ulubiony cień i nie martwić się braniem całej palety i tym, że ta paleta Wam się po drodze gdzieś rozwali i rozkruszy. I ten cień nakładamy naprawdę obszernie. Od linii rzęs po linię brwi dosłownie. Możemy też delikatnie rozproszyć na zewnątrz. Niech tutaj będzie się coś więcej działo, widzicie? Żeby tak fajnie odbijało się światło. Ja lubię przenieść jeszcze trochę tego błyszczącego cienia tutaj między oczy. Mamy takie metaliczne okulary. Jeśli coś Wam się osypie, to tak naprawdę nic się nie dzieje, bo to tylko nada fajnego charakteru makijażowy, kiedy będziecie na koncercie, bo cała Wasza buzia będzie się błyszczeć. Ale jeżeli nie lubicie jakiegoś osypu i błyszczenia, to polecam Wam po prostu najpierw zrobić oko, a potem resztę twarzy. I taki protip, jeżeli bierzecie swoje cienie w podróż, warto je zabezpieczyć taką dodatkową pianką, żeby na pewno nic Wam się nie rozwaliło i nie rozkruszyło. Pytanie, czy chcemy dolną powiekę również? Ja tam chcę. I jak już mamy zaaplikowany cień, to przechodzimy sobie do maskary. Ja uwielbiam połączenie srebrnego cienia i czerwonej maskary, więc wybieram czerwoną i tuszujemy rzęsy bardzo, bardzo, bardzo obficie. Niech się nawet posklejają. Czekam, aż podeschnie mi pierwsza warstwa, ale postanowiłam przenieść trochę tego metalicznego cienia również na policzek. Niech to będzie również mój rozświetlacz. Druga warstwa tuszu nałożona, więc wykańczamy makijaż, dokładając ten sam produkt, co nakładaliśmy na usta. Tym razem wklepujemy trochę na policzki. Odwrotnie.
To, co nakładałam na policzki, nakładam teraz na usta. I mamy skończony makijaż, także pakuję wszystkie produkty. Biorę też takie małe przenośne lustereczko. I kosmetyczka jest spakowana, jest tam jeszcze sporo luzu, więc śmiało można by było tutaj wrzucić jeszcze swoją pielęgnację. Mam tutaj dokładnie 9 kosmetyków i 2 akcesoria, lusterko i puszek. Makijaż jest mega szybki i mega prosty do wykonania, a jednak ten fajny kontrast srebra i czerwieni robi robotę. Drugi makijaż zaczynamy dokładnie tak samo, czyli aplikujemy krem BB i lub korektor, przypudrowujemy delikatnie, dokładamy trochę różu, malujemy brwi i przechodzimy do makijażu oka, do którego będziemy potrzebować tylko jednego produktu i będzie to maskara. Tutaj możesz wybrać jaką chcesz, może to być klasyczna czarna maskara, jakaś granatowa czy bordowa albo kolorowa. Przy ciemnej maskarze efekt będzie bardziej grunge'owy, a przy kolorowej po prostu bardziej kolorowy. I wszystko, co musicie zrobić, to po prostu wklepywać trochę tej maskary po wiekę. I ja tutaj zaznaczam sobie wewnętrzny kącik i dosłownie dabuję, robię takie kropeczki, żeby to było takie nieregularne. I idę w kierunku zewnętrznego kącika. Tu mogę też delikatnie niektóre linie sobie rozetrzeć palcem, żeby miało to taki większy sens. I robimy dokładnie to samo w zewnętrznym kąciku. Tutaj polecam najmocniejszą plamę zrobić sobie na ruchomej powiece i potem stopniowo sobie ją, że tak powiem, rozprowadzać na zewnątrz, żeby już był bardziej taki, no nie wiem, wyblendowany efekt, to może to jest złe określenie, ale niech będzie najintensywniej przy samej linii rzęs. I tu wkropkuję i delikatnie wyciągam sobie na zewnątrz. Ja dzisiaj używam sobie granatowej maskary i uważam, że wygląda to fantastycznie, naprawdę. Do czarnej stylizacji będzie to wyglądać super. No i oczywiście na koniec tuszujemy rzęsy standardowo. I żeby nie odciągać uwagi od oczu, na usta nałożę tylko błyszczyk z takim delikatnym niebieskim shiftem. I mamy skończony makijaż totalnie effortless, totalnie bezwysiłkowy, prosty i to jest look, który nie może się nie udać. Nie ma tu skomplikowanego makijażu, skomplikowanego cieniowania i makijażu oka. Ten look wychodzi absolutnie zawsze. I wzięliśmy jeszcze mniej kosmetyków. 4 kosmetyki do skóry, 1 do brwi, 1 do oczu i 1 do ust. Razem 7 kosmetyków. Myślę, że prościej się nie da i w warunkach polowych, namiotowych, na stojąco, na leżąco zrobicie ten makijaż w każdych możliwych warunkach. W tym makijażu skupimy się trochę bardziej na policzkach i zaczynamy go tak samo jak poprzednie. Krem BB, korektor, pudrujemy skórę, robimy brwi i przechodzimy do naszych policzków. Zacznę sobie ponownie od pomadki, która będzie moim produktem bazowym. Ponownie rozgrzewam sobie na dłoni i wklepuję. Tym razem natomiast nakładam trochę wyżej, tutaj tak, żeby najechać na skronie i delikatnie na zewnętrzny kącik oka. Tutaj nie żałujemy sobie koloru, jeżeli macie ciemniejsze pomadki, to też bardzo fajnie się sprawdzą. Albo po prostu budujemy do takiej dosyć dużej intensywności, żeby to był taki główny akcent naszego makijażu, żeby się wyróżniał. Jak wszystko dokładnie rozklepałam, to mogę delikatnie utrwalić pomadkę pudrem i przechodzimy do różu suchego. Tutaj możecie również użyć na przykład jakiegoś różowego cienia do powiek. I tutaj już przydałby nam się jakiś pędzelek, będzie nam zdecydowanie wygodniej i bardziej precyzyjnie. No i buduję sobie dodatkowo ten róż, znowuż skupiam się mocniej na skroniach, a taka warstwowa aplikacja sprawi, że będziemy mieć efekt takiego sunset blush, takiego gradientu na policzka, który jest bardzo, bardzo w trendzie. Zamiast kremowego różu możecie użyć po prostu pomadki, a na to prasowany róż albo cień do powiek. Patrzcie, i wchodzę sobie tym dużym pędzlem, wchodzę sobie tutaj na powiekę, żeby przenieść ten kolor aż tutaj. Nawet można delikatnie paluszkiem, żeby złapał się nam fajnie tutaj zewnętrzny kącik, troszkę dolna powieka. I teraz dokładamy sobie do tego rozświetlacz. Ja wybieram te od Eveready Lipstick Monster, bo one są właśnie takie fajne, kolorowe, więc możemy sobie pokombinować jak chcemy z nimi. Więc nakładam jeden ten górny kolor na powiekę i wewnętrzny kącik. No i oczywiście na policzek śmiało można użyć palca albo tego pędzelka, którego używałyśmy przed chwilą. No wygląda to przepięknie. Może dołożę sobie jeszcze trochę podłóg brwiowy. I może ten drugi kolor też gdzieniegdzie sobie dołożymy. A co? I trochę tutaj. Piękny. I tak naprawdę to tyle. Tuszuję rzęsy. Tu możecie użyć dowolnej czarnej, granatowej, bordowej, kolorowej, jaką chcecie. I przechodzimy do ust. Nakładam sobie dosłownie odrobinę pomadki. Wklepuję sobie paluszkiem. I na to doklepuję sobie troszeczkę naszego suchego różu. I rozcieram poza krawędzie. Rozcieramy dokładnie, ale ostrożnie. Możemy być jeszcze bardziej fancy szmęsy i dołożyć sobie odrobinę
rozświetlacza, jeśli chcemy taki metaliczny efekt. I tutaj ponownie użyłam 9 kosmetyków. Podkład, puder, korektor, produkty do brwi, maskara, pomadka, róż i rozświetlacz. I ten makijaż ponownie nie wymaga dużych umiejętności, dużo poświęconego czasu, on dosłownie robi się sam. Jeżeli nie umiecie blendować, rozcierać, nakładać cieni, to z tym sobie poradzicie, tego po prostu trzeba tego różu nałożyć naprawdę odważnie, żeby on wyszedł na pierwszy plan. Tutaj z jasną stylizacją uważam, że wygląda absolutnie fantastycznie, więc jeżeli nie macie czasu, możliwości, warunków, umiejętności, to też jest świetny look. I kolejny makijaż zaczynamy dokładnie tak samo, czyli robimy brwi, nakładamy podkład, trochę różu bądź szminki i pudrujemy skórę. Natomiast do makijażu oka będziemy potrzebować jedynie eyelinera w pisaku lub kredki i brokatu w żelu. I bez obaw nie będzie tutaj żadnych turbo precyzyjnych rzeczy. Dasz radę. Tu możesz wybrać dowolny kolor eyelinera. Ja w szczególności polecam czarny albo jakiś ciemny, typu granatowy, bordowy, ale kolorowy też będzie spoko. Zależy, na co masz ochotę. I cały myk polega na tym, żebyśmy zrobili tutaj takie nieregularne kształty. Ja będę robiła coś na kształt może jakiejś takiej chmurki, kwiatka. Poprawiam niektóre krawędzie, żeby stały się grubsze. To nada nam trochę definicji i takiego charakteru. A jak coś nie wyjdzie, szybciutko zmazujemy i poprawiamy. Ok, jedno oko zrobione, lecimy z drugim i ono nie musi być ani trochę symetryczne. Tutaj mogą te falki sobie iść inaczej. Możecie je namalować na dole zamiast na górze, żeby było jeszcze bardziej asymetrycznie. I nie musicie martwić się o to, że jedno oko wygląda inaczej niż drugie. I staramy się wypełnić tą przestrzeń właśnie brokatem. I tutaj śmiało możemy użyć sobie palca, a jak mamy jakiś na przykład patyczek kosmetyczny, to też jak najbardziej się nada. Wtedy bierzecie sobie, odkładacie troszeczkę na dłoń, rozklepujecie, żeby wchłonął się nadmiar tego żelu i wtedy dzięki temu, jak nabierzecie na ten patyczek, to więcej brokatu Wam się nałoży, a mniej żelu właśnie. I akurat tutaj patyczek świetnie się sprawdził, bo ma taki kształt ergonomiczny. Ja nakładam tak w 2 warstwach ten brokat, bo chcę, żeby było tak go porządnie widać, żeby było trochę grubiej. Tylko uważajcie właśnie na te linie, które namalowaliśmy, bo możecie je niechcący rozpuścić. No jak już nasze techno kwiatki są gotowe, to tuszujemy rzęsy. Pamiętacie tą kredkę, której użyliśmy do malowania brwi? Wykorzystamy ją sobie na usta. Będzie naszą delikatną konturówką. I teraz wystarczy, że nałożycie na to ulubiony nawilżający balsam albo błyszczyk, albo pomadkę, której używaliśmy wcześniej na policzki. I makijaż jest gotowy. Tutaj znów nie potrzebowaliśmy nawet bazy pod cienie, bo tutaj nawet nie ma co się zebrać. Jeżeli brokat rozłoży nam się nierównomiernie, to można go odklepać, a tak naprawdę nie będzie widać żadnych błędów. Jedyne co, to musimy troszeczkę precyzyjniej podejść do pracy z eyelinerem, ale to też nie jest taka super precyzyjna praca jak przy malowaniu, wiecie, takich idealnych, pięknych, równych kresek, więc tutaj możemy się naprawdę fajnie pobawić. No i brokat, który możemy później też wykorzystać na włosy, na ciało, na resztę twarzy, więc taki wielofunkcyjny produkt. I dzisiaj ponownie użyliśmy 9 produktów i 2 akcesoria. Jeśli w ogóle patyczek kosmetyczny można nazywać akcesorium, ok? Jeśli wybieracie się w tym roku na jakiś koncert bądź festiwal, to koniecznie dajcie znać i napiszcie, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej i najchętniej odtworzylibyście go na właśnie taką okoliczność. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia jakichś komentarzy, lajków i subskrypcji tego kanału i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!